180, 177, 144. Witam na kanale 9 Lotka. Z nami 28 edycja Mistrzostw Świata Federacji PDC. Mistrzostw ciekawych, a zarazem mistrzostw, na których od trzeciej rundy dzieją się niesamowite rzeczy i niespodzianki. No bo umówmy się, druga runda mogła być nieco ciekawsza. Ale nie marudźmy, bo sam poziom mistrzostw mimo braku publiczności był naprawdę ciekawy. Ale ja nie będę się skupiał na samych mistrzostwach, bo o tym każdy wie. Cały turniej oczywiście wygrał Gervin Price, pokonując Scotta Garego Andersona 7-3. Nie będę się skupiał na samym finale, bo to nie ma sensu, bo wszyscy wiemy, jak ten finał przebiegał. Tylko skupię się na swoich spostrzeżeniach. Przedstawię wam 5 pozytywnych i 5 negatywnych i 5 pozytywnych zaskoczeń mistrzostw, a także przyznam parę wyróżnień, więc zapraszam. Der erste passt. Der zweite folgt. Bullseye geht nicht ist drauf, es. oder? Oh, geht Bullseye drauf. ist es! Danny Berger! Pierwsze wyróżnienie przyznaję Danemu Bagiszowi. Amerykanin to dla mnie największa rewelacja mistrzostw i o ile fakt odpadł już w trzeciej rundzie z Glennem Darantem, tak pokonanie według mnie Damona Hetty, do którego jeszcze przejdę, wiadomo, chyba wiecie w jakiej kategorii, oraz dwukrotnego mistrza świata Adriana Lewisa i to w dosyć łatwym stylu, dobijając go jeszcze Big Fishem, powoduje, iż należą mu się naprawdę serdeczne gratulacje. A jeszcze dodając do tego, jaką ten człowiek przebiegł historię, żeby się dostać tutaj do tego miejsca, pokazuje, że to człowiek charakterny, waleczny i ze sporym potencjałem. I mam nadzieję, że zrobi kartę w 2021 roku, bo chciałbym gościa oglądać na innych turniejach niż tylko na światowym czempionacie. Także Danny Bagish moim pierwszym pozytywnym zaskoczeniem tych mistrzostw. 24 Stunden was, ich bin hyped, ich bin Achtung, immer noch Sieben. hyped. Das Doppel ist 12 der Rigani! Doppel 12! Irlandia Północna również posiada swojego reprezentanta, gdyż jako drugie zaskoczenie wybrałem Darryla Garneya i jeśli ktoś patrzy tylko i wyłącznie na rozstawienie lub na ranking PDC, może zapytać, dlaczego Darryl jest dla Ciebie zaskoczeniem w ogóle tych mistrzostw? Przecież on zawsze prezentował solidny poziom, był zawsze dobrym graczem, wygrywał turnieje telewizyjne, o co Ci chodzi? No ja odpowiadam, nie do końca, ale fakt, Darryl jest świetnym darterem, natomiast za sobą miał bardzo słaby 2020 rok, a jego największym osiągnięciem był półfinał UK Open, który odbył się jeszcze przed pandemią w Europie. Po pandemii Darryl odpadał w pierwszych fazach poza World Series of Darts Finals, a w Premier League utrzymał się tylko dlatego, że Rob Cross uznał, że jak się rzuca w potrójne 20, bo nie umiem. Czyli tak zwane robalenie. Gerdy pokazał się z bardzo dobrej strony na mistrzostwach, wykorzystywał błędy m.in. Williama O'Connora w rundzie drugiej, rozpracował Chrisa Dobeya w rundzie trzeciej, w solidnym stylu pokonał Vincenta van der Worta w rundzie czwartej i dopiero później w Deciderze niestety przegrał z Gervinem Price'em. Wierzę, że Darryl wróci do optymalnej formy i o ile fakt, nie zobaczymy go na Premier League, chyba że wygra jakimś cudem Mastersa, w co wątpię, tak myślę, że jeśli zagra tak jak na Mistrzostwach Świata, to może być dla niego solidny rok. Und bekommen wir jetzt Matchstarts von Paul Lim. Ja, Luke, das war nicht mal so viel, das war noch enger. In seiner ganzen Zeit bei der PDC WM hat er nur 5 Matches gewinnen können, Paul Lim. Und was wäre das? Start. A skoro jesteśmy dalej przy pozytywnych zaskoczeniach, to moim numerem 3 jest zdecydowanie najstarszy zawodnik w tej federacji, czyli Paul Lim, reprezentant Singapuru. 66-letni zawodnik co prawda odpadł już w drugiej rundzie, przegrywając 3-0 w setach z wielkim talentem z Belgii Dimitrijem Vandenbergiem, natomiast żeby dostać się w ogóle do drugiej rundy musiał przejść równie mocnego Luka Humphriesa, który przed tym turniejem był dwukrotnie z rzędu w ćwierćfinałach mimo braku rozstawienia. Dodajmy też, że Luke Humphries, tak jak Dimitri Vandenberg, jest młodzieżowym mistrzem świata, a to jednak całkiem niezłe trofeum. Przyznacie, prawda? Cóż, Singapurczyk nie grał może jakiegoś wybitnego spotkania w pierwszej rundzie, natomiast zauważył w pewnym momencie, że Luke Humphries pozostawił mu furtkę i postanowił ją wykorzystać, wygrywając 3-2, przegrywając już 2-0. A jak dodamy fakt, że Limowi bliżej do śmierci niż do narodzin, bo przyznacie, że 66 lat no to już naprawdę sędziwy wiek, no to tym bardziej należy się gościowi szacunek, że chce mu się dalej grać chce mu się dalej uczestniczyć w tych wszystkich turniejach i że gra na całkiem solidnym poziomie. Tylko Paul, następnym razem jak będziesz grał z Vandenbergiem, nie rzucaj tyle piątek i jedynek. Stellt Tops. Kam nicht so oft vor im Spiel. Stark nochmal von... I w pozytywnych zaskoczeniach nie mogło zabraknąć
ojczyzny Mekki Darta, czyli Anglii, Ryan Searle, to jest mój kandydat numer 4. 33-letni Anglik po raz kolejny pokazał, że ma potencjał na bycie rozstawionym w przyszłorocznych mistrzostwach świata i nagranie na światowym poziomie. Bądźmy szczerzy, Ryan pokazał się naprawdę bardzo dobrej formy, bardzo dobrej dyspozycji i tak dalej. Co prawda w pierwszej rundzie troszkę miał lekkie schody z Amerykaninem innym, co prawda, Denem Leubim, który był jednym z 7 leworęcznych zawodników, to taka lekka ciekawostka ode mnie, i pokonał go dopiero w 5. secie. Natomiast w drugiej rundzie pokonał, i to powiedzmy sobie szczerze, z łatwością Jeffrey'a Detzfana, bo do zera. Znaczy, inaczej, no, na podwójnych Ryan po prostu niszczył Detzfana. No, maksy, domena była Jeffrey'a, natomiast z podwójnych Ryan zdecydowanie zdominował Holendra. W następnej rundzie pokonał Nervusa Huybrechtsa 4-2 i dlaczego Nervusa? No dlatego, że Kim Huybrechts nawet w tym meczu pokazał, że jak mu nie idzie, to się bardzo denerwuje. To jest właśnie taki typ zawodnika. Przeszkodą okazał się dopiero popularny Peter Griffin z Family Guy'a, czyli Steven Bunting, ale myślę, że Ryan Searle nie może być na siebie zły. Co prawda fakt, przegrał z nim dopiero w Deciderze, natomiast nie ma powodów do płakania. Ryan po raz kolejny zaszedł bardzo daleko na Mistrzostwach Świata i myślę, że w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata obejrzymy go z rozstawieniem i już od razu w drugiej rundzie. I na koniec dwóch Anglików, którzy awansowali do półfinału. Ćwierćfinale oczywiście też byli, no bo to logiczne. Pogromca Krzysztofa Ratajskiego Steven Bunting oraz pogromca Michaela Van Gerwena Dave Chisnall. Jako że są Anglikami i obaj byli w półfinale, no to oczywiście uwzględniam ich razem, tak jak już wcześniej wspominałem. Podobnie jak u Gerneya 2020 rok dla obu panów był słaby, a sukcesem Stefana była 6. runda UK Open. U Dave'a natomiast najlepszym turniejem był ćwierćfinał Masters na początku 2020. Obaj pokazali się z bardzo dobrej strony i pokazali solidną, równą i dobrą grę. Mecz Dave'a z Van Gerwenem przejdzie oczywiście do historii darta. Szkoda, że Dave'owi zabrakło sił na półfinał z Garym Andersonem, bo jakby zagrał jak z Van Gerwenem, to myślę, że mógłby nawet zostać mistrzem świata. W przypadku Stefana zabrakło najzwyczajniej w świecie sił już do końcówki i dlatego Gerwin już mu odjechał. A szkoda. Tyle jeśli chodzi o zaskoczenia pozytywne i przejdźmy do zaskoczeń negatywnych. A zaskoczenia negatywne zaczniemy od takiej pewnej trójki: Nathan Aspinall, Michael Smith i Rob Cross. Dlaczego ta trójka zostaje wymieniona przeze mnie jednocześnie? Bo mają wiele cech wspólnych. Oczywiście zaczynając od cechy geograficznej, są Anglikami. Druga cecha, są w bardzo podobnym wieku i wszyscy trzej są młodzi. Nathan Aspinall nawet był w finale niedawno jeszcze World Youth Championship. Rob Cross, no to jeszcze 3 lata temu wygrywał Mistrzostwo Świata, a Michael Smith, no to również wielki talent angielskiego darta i światowego darta. Zresztą niech świadczy to, że jest od wielu lat już w Premier League. Chociaż w tym roku prawdopodobnie go zabrakło. No, ale po Mistrzostwach Świata niestety lubią odpadać szybko. Coś im te turnieje leżą. No może poza Aspinallem, chociaż w tym roku nie pokazał się z dobrej strony. Tak jak już wspominałem, Aspinall może i awansował do 3. rundy w porównaniu do 2 pozostałych panów, ale zrobił to w słabym stylu, pokonując Waitesa tylko dlatego, że Scottowi siadła psycha. Albo inaczej, jak kto woli. To nie Aspinall wygrał mecz, tylko Waits go przegrał. O tak. Następnym rywalem Aspinalla był oczywiście Van der Voort i przegrał ten mecz do 2. Miał pewne momenty, ale Vincent też go rozpracował. No to nie był po prostu turniej Nathana i mam nadzieję, że się pod nim podniesie. Zwłaszcza, że w Premier League oczywiście go zobaczymy. No i porównanie do Michaela Smitha czy Roba Crossa, no to akurat Nathan może się pochwalić całkiem niezłym sezonem. Przejdźmy do Smitha, bo to darter, który nie wygrał niczego poważnego, a John McDonald musi go zapowiadać jako Master Shanghai, tak, gdzie wygrał ten turniej już w 2015 roku, to trochę dawno, przyznacie. Tak, od tamtego momentu Michael nie wygrał żadnego poważnego turnieju, który był telewizyjny oczywiście. No i niestety, ale obecnie możemy go porównać co najwyżej do Iana White'a, a nie do chociażby nawet Adriana Lewisa, który zdobył te 2 mistrzostwa świata. A po finale z Michaelem Van Gerwenem w roku 2019, no to odpadł dwukrotnie z rzędu w drugiej rundzie, ile Luke'a Woodhouse'a można jeszcze trochę zrozumieć, bo Luke'owi zdarza się zagrać niezły turniej.
Tak porażkę i to w bardzo słabym stylu, z totalnym, według mnie przynajmniej amatorem Jasonem Lowem. Ja przepraszam Jasona Lowa, ale szczerze mówiąc ja o gościu nic nie słyszałem, mimo że był rozstawiony jako Pro Tour, którego największym sukcesem był awans w ogóle do tych mistrzostw, to jest jakieś nieporozumienie. Natomiast Cross od Mistrzostw Świata tylko raz wyszedł z drugiej rundy, tym bardziej odpadł ze świetnym dirkiem od Van Duijvenbode. Nie zmienia to jednak faktu, że Rob mogły wygrać ten mecz nawet nie grając 5 setów i awansować sobie do następnej fazy. Szczerze mówiąc nawet, może nie żałuję, ale uważam, że Rob mógł akurat na tych mistrzostwach zagrać solidnie. 2.20 do zapomnienia w wykonaniu tych trzech panów, przynajmniej Mistrzostwa Świata. Druck. 11. Bullseye fürs Bullseye. A propos Anglików, Steve Beaton. No bo Steve to zawodnik, który stracił rozstawienie, ale dostał się dzięki tak zwanemu Pro Tourowi. Dla Adonisa były to już 30 Mistrzostwa Świata w karierze, co jest absolutnym rekordem, a więcej od niego ma tych mistrzostw, udziałów na tych mistrzostwach tylko Phil Taylor, czyli absolutna legenda tego sportu. No cóż, porównując z zeszłym rokiem, Steve'owi absolutnie nie poszło. Na papierze dostał łatwego rywala, czyli Diego Portele. No i właśnie, sęk w tym, że tylko i wyłącznie na papierze. Przegrał ten mecz do zera, absolutnie nie pokazując nic i tak naprawdę zasłużenie. Nie sugeruję jeszcze Beatonowi, tak jak na moim tweetie na początku mistrzostw, żeby kończył karierę, bo nie, bo to jednak dart i Lim pokazuje, że można. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby za 5 lat Steve Beaton rzucał co najwyżej jak James Richardson i tylko i wyłącznie w tej śmiesznej federacji MAD. Dass hier die 180, die 100 spielt. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Doppel 20, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. A skoro jesteśmy dalej przy zaskoczeniach negatywnych, no to tym razem wspominałem już o Begiszu, no to czas na Damona Hetę. Australijczyk przez wielu był określany jako ten, który z nierozstawionych zajdzie najdalej. Damon zaliczył bardzo dobry sezon przecież, będąc trzykrotnie w ćwierćfinałach i to całkiem niezłych turniejów. Na mistrzostwach zagrał niestety słabo. Jego rywalem, tak jak mówiłem już wcześniej, był Amerykanin Begisz, a dwa pierwsze sety w wykonaniu Damona były po prostu tragiczne. Zawodnik z ojczyzny Kangura co prawda wygrał kolejne 2 sety i wydawało się, że tak jest, Damon wraca i Damon wygrywa ten mecz, aby później stracić seta 5 i odpaść. Najzwyczajniej w świecie zawiódł i mam wrażenie, że Mistrzostwa Świata to nie jest jakoś bardzo lubiana impreza przez Damona. Oby na Mistrzostwach Świata 2022 przełamał w końcu te pasy. Gespannt. 14, Triple 14, Doppel 11. Doppel 11. A skoro jesteśmy przy rywalach Begisza, no to nie można nie zapomnieć o Adrianie Lewisie. Tak zwany jackpot. Odniosłem wrażenie w sumie, jeśli chodzi o Lewisa, że nie chciał mu się po prostu grać. Grał poniżej swojego poziomu, z jakiego go znamy i oddał właściwie ten mecz bez walki, a wisienką na torcie był już wspomniany przeze mnie przy Begiszu Big Fish, którym, powiedzmy sobie szczerze, Danny Begisz go skompromitował. Żal się patrzy na słabą formę Adriana Lewisa, mam nadzieję, że jeszcze wróci do takiej w miarę dobrej dyspozycji i zobaczymy go na światowych salonach, że może kiedyś jeszcze uda mu się znaleźć w Premier League. Nie wiem, mam natomiast nadzieję, że nie będzie to początek końca kariery Lewisa, bo nadal to nie jest jakiś bardzo stary darter, no, mimo takiego bycia na scenie, po prostu. Żal mi Adriana, bo go lubię, ma fajny walk-on, jeden z lepszych, przyznam, więc naprawdę nie chciałbym, żeby się marnował i rozdrabniał. Tyle. Stop the party! Chyba tak można jedynie określić występ Petera Wrighta na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Już byłem niestety mistrzem świata. Peter zawsze był chimeryczny, fakt, natomiast rok 2020 może zaliczyć do udanych. Wygrał Mastersa, European Championship, zaliczył 3 półfinały, no ale przyszły mistrzostwa i Peter grał w sumie jak to Peter Wright na Mistrzostwach Świata, bo dotychczas przed mistrzostwem dwukrotnie odpadał od razu w swoim pierwszym meczu i to z jakimiś wielkimi rywalami. I powiedzmy sobie szczerze, w 2020 mógł odpaść od razu z Malik Demem, ale uratowało go frajerstwo Malik Dema i całkiem niezłe podwójne. Cóż, w pierwszym meczu zagrał ze Steve'em Westem. Ze Steve'em zagrał średnio, ale
powiedziałbym szczerze, że dla Petera to nie był jakiś poważny rywal. No Steve West sam był w jakimś dołku, do meczu z ratańskim European Championship. No cóż, ale ugrał seta, ale ostatecznie to Snakebite wygrał ten mecz 3-1. Cóż, przyszła trzecia runda i Wright zagrał poniżej oczekiwań i Gabriel Clemens to wykorzystał. Co prawda doszło do Decidera, natomiast to Clemens, a nie Wright, był rywalem Krzysztofa Ratajskiego. I może to lepiej, że to właśnie on był rywalem Krzyśka, a nie Peter, bo nie mielibyśmy takiej dramaturgii. Ale to już takie tak zwane co by było gdyby. Wyróżnienia. Diego Portela za pokonanie Bitona i historię, jaka się ukrywa za tym sukcesem. W1 Ratajskiego za zawał serca wśród polskich kibiców i za legendarne słowa Kuby Łokietka. Sportowa Polsko, usłysz o darcie? Dirk van Duijvenbode za wyjście z bakłażanem w pierwszym meczu i pokazanie, że jak ma się jaja, to się gra i śmieszkuje. Mecze z udziałem Michaela Van Gerwena, które po prostu chciało się oglądać i były fenomenalne, w szczególności spotkania z Kalenem i Dave'em Chisnallem oraz Peter Wright wychodzący jako Grinch przy kibicach. A, no i jeszcze wyróżnienie dodatkowe, 9. lotka Jamesa Wade'a, bo nie mogę o tym nie zapomnieć, oraz Danny Beggy rzucający Big Fisha, który był oczywiście tym pierwszym Big Fishem na tym turnieju. To by było na tyle. Zachęcam Was do subskrybowania kanału 9. lotka, do obserwowania mojego Twittera, a także wbijania na grupę Awangarda Darterska, gdzie tworzy się naprawdę fajna społeczność, o czym już wspominałem przy pierwszym filmiku. Piszcie w komentarzach, jakie Wy filmy chcielibyście oglądać. I to by było na tyle i... Pła! Come on! Cześć!